Cześć kochani, jak zwykle witam Was serdecznie. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. Co dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nas truje, tak prawdę mówiąc. I w tym kontekście sprawy takie quasi powiedzmy polityczne. Tutaj macie akurat na widoku pewnego pana, to jest Robert Kennedy, sygnowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na szefa Departamentu do Spraw Zdrowia i nie tylko, nieważne, taki rodzaj ministra zdrowia. Słuchajcie, niezależnie od tego, kto jaką ma opinię, nie wnikam tutaj w politykę, jakieś inne historie, nie znam się na tym. Natomiast trzeba od razu powiedzieć, że wszystko jest polityką. Zdrowie jest polityką, odżywianie jest polityką, edukacja jest polityką, sprawy prawa są polityką. Wszystko, czego nie dotkniemy, niskie płace, wysokie płace, emerytury i tak dalej, to wszystko jest, słuchajcie, kochani, polityką. I w tym kontekście tego, co się stało w Stanach i co się nadal dzieje, e, warto na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Dlaczego? Dlatego akurat, że Robert Kennedy jest postacią nietuzinkową, to jest syn zamordowanego Roberta Kennedy'ego, dlatego obecny pan Robert Kennedy jest nazywany juniorem. Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy, zamordowany jego ojciec, był bratem z kolei Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, zamordowanego w Dallas. Och, pamiętam to wszystko, bo jeszcze byłem wtedy chyba w podstawowej szkole, ale pamiętam, jak to się wszystko odbywało. Przepraszam od razu za jakieś zakłócenia tutaj po tej stronie, jakieś zacienienia, ale ciągle mam problemy z odpowiednim naświetleniem, powiedzmy, tych moich audycji, ale to już mało ważne. I dzisiaj właśnie Robert Kennedy, znany jako antyszczepionkowiec, antynaukowiec, oskarżano wszelkie zło świata. Pytanie przez kogo przy okazji zamierza pewne rzeczy wyprostować. Czy wyprostuje? Nie wiem. Myślę, że warto posłuchać tego człowieka, dlatego w opisie audycji znajdziecie link do jego przesłuchania w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Zdaje się, to było przesłuchanie w Kongresie, czy też w Senacie, nie pamiętam dokładnie, nieważne, ale warto posłuchać tego wystąpienia i tego, co on mówi. Dlaczego? Dlatego, że pan Robert Kennedy mówi o tym, że obecnie społeczeństwo amerykańskie jest najbardziej schorowanym społeczeństwem na świecie. Bije rekordy, jeżeli chodzi o nadwagę, otyłość, autyzm dzieci i tak dalej. Gdzieś kiedyś przeczytałem informację, że w tej chwili na 3 rodzące się dzieci w Stanach to jedno jest dziecko autystyczne. I teraz pytanie, z czego to wynika? Chcę powiedzieć, że mógłbym powiedzieć, że a co tam mnie obchodzą Stany Zjednoczone i tak dalej, ale obchodzą o tyle, że pewne mody idą stamtąd, z zachodu, a my Polacy bardzo często jak te papugi bierzemy to do siebie, powiedzmy modę ze slumsów, na czapki, bejsbolówki do tyłu, na luźne ciuchy porwane, bo to była moda, znaczy moda. Tak się ubierała biedota w slumsach amerykańskich, powiedzmy 6, 7 dzieci. Uchowie Boże, nie krytykuję rodzin wielodzietnych, więc ze starszego brata ciuchy przechodziły na młodszego, często za duże, porwane i tak dalej. I później to się stało modą. Modne są porwane ciuchy. No ale to już mniejsza z tym, to nie o to chodzi. Dla mnie to jest głupie, beznadziejne i sprawa załatwiona. Cool nie jestem na 100%. Natomiast ważne jest, że do nas przyszedł McDonald's, przyszły inne historie, przyszła Coca-Cola i takie inne historie. I co się stało? Jak Polska weszła do Unii, myśmy wcześniej mieli żywność. Żywność praktycznie prawdziwą. Bułka kajzerka za 50 lub 60 groszy to była bułka. Tam było ciasto. Teraz są bułki pyf. Młodzież nawet nie zna smaku prawdziwej bułki. Chleb można było kupić, mógł tydzień leżeć i nie pleśniał i nie czerstwiał. W tej chwili to jest nie do pomyślenia. Kilka dni chleb po prostu pleśnieje. Nie ma prawdziwych smaków. Co myśmy ze sobą zrobili? I teraz, wracając do Roberta Kennedy'ego, on mówi wyraźnie, chce postawić na to, żeby społeczeństwo amerykańskie było zdrowe.
Czy w Polsce znajdzie się ktoś, kto powie to samo? A dlaczego zdrowe? Chce się wziąć za żywność, czyli za produkty do jedzenia, bo twierdzi, że przemysł spożywczy zwyczajnie truje ludzi i tak jest. Kilka ładnych lat temu zamieściłem w kwartalniku Hipoalergiczni. Pozdrawiam panią Żanetę Gelc, szefową tego kwartalnika. Przyjaźnimy się. Jest to rewelacyjny człowiek, rewelacyjny z serduchem. Organizuje potężne eventy, gdzie zaprasza lekarzy z wykładami dla bardzo dużych grup ludzi, kilkudniowe, targi, nie targi. Kilka razy w tym uczestniczyłem na zaproszenie również. Zresztą w jej periodykach zamieściłem kilkanaście artykułów. I kiedyś napisałem taki artykuł, którego tytuł miał być nie, w nawiasie nie, świadomi zabójcy własnych dzieci. Pani Żaneta powiedziała, że panie Januszu, to jest strasznie mocny artykuł, znaczy mocny no, tytuł, zamienimy go. I chodziło o to, że później ten artykuł, znaczy temat został zmieniony na bardziej delikatny. Chodziło o to, z czym karmimy dzieci nasze, a karmimy cukrem. Karmimy cukrem. Były przykłady, opisywałem tam, jak dzieci, jak rodzice dzieci, które chodzą do przedszkoli, do szkół i tak dalej, żądają wręcz, żeby były tam frytki w stołówkach, jakieś chipsy, nie chipsy i tak dalej, bo dzieci dietetycznego jedzenia przygotowanego przez bardzo dobrych nieraz kucharzy w tych stołówkach nie chcą jeść. One chcą jeść żelki i inne tego typu świństwa, tak prawdę mówiąc. I to mówią rodzice. Wiele lat temu przeczytałem pewien artykuł amerykańskiego lekarza, pewnie polskiego pochodzenia, bo nazwisko świadczy o tym, Jay Olshansky. To było około chyba 20 lat temu, jak dobrze pamiętam, i który to lekarz stwierdzał, że w tej chwili obecnie dzieci amerykańskie, 10-12-latkowie, mają naczynia krwionośne w takim stanie, jak 60-letni ludzie, Amerykanie. Co można powiedzieć o polskich dzieciakach? Dzieci polskie tyją najszybciej w Europie. Czym jest to spowodowane? Tymi świństwami, które karmimy te dzieciaki na co dzień. Chipsy, drożdżóweczka w szkole, kup sobie drożdżówkę, bierz tutaj 2 dychy, sobie coś kupić, 3 dychę i sprawa załatwiona. I nie zdajemy sobie z tego sprawy, że po prostu zabijamy na raty własne dzieci. Mocno mówię, ale wiem, o czym mówię. Jeżeli się nie opamiętamy, to będzie to tragedia. Nasze dzieci są coraz mniej sprawne. Ja akurat w ostatnim roku swojej pracy zawodowej w szkole, bardzo dużej szkole, 1200 uczniów, przestałem być dyrektorem, przepaliłem się i chwała Bogu dali mi 12 godzin WF-u, ja tam po prostu prowadziłem WF. Nie byłem WF-istą, ale okazało się, że no, moja koleżanka, którą kiedyś zatrudniałem, która została później dyrektorką tej szkoły, mówi: Janusz, ty sobie doskonale poradzisz. Ja mówię: to oczywiście, że sobie poradziłem, bo ja wymagałem od tych dzieci znacznie więcej niż moje koleżanki, koledzy WF-iści, ale ja razem z nimi ćwiczyłem. Dawałem im popalić równo, ale te dzieci stały się tygryskami. Naprawdę, były zadowolone, zachwycone tym po pewnym czasie. I teraz jest pytanie, czy my nie wymagamy zbyt mało od siebie i od naszych własnych dzieci? Dzieci dzisiaj nie potrafią często w domach wykonać podstawowych czynności. Nie potrafią wkręcić żarówki. Nie potrafią wielu rzeczy. Ja nie mówię o wszystkich. Ja mówię o pewnej statystyce. Za całą tą resztą, kochani, tych nieumiejętności, tej niesprawności fizycznej idzie psychika. Dlaczego? Dlatego, że dzieci siedzą, ciągle grają w tych swoich Game Boyach, czy coś, w tych komórkach, czy gdzieś tam na jakichś platformach. Nie ćwiczą, bo rodzice zwalniają ich z WF-u, bo się dziecko zmęczy, spoci się. Nie mają ruchu, tak jak my. Jestem 54. rocznik. Biegaliśmy po błocie, po wertepach, po bruku, po rżysku i tak dalej, ściernisku i tak dalej, i tak dalej.
Masowaliśmy swoje stopy w ten sposób, akupresura naturalna. Zjadaliśmy zdrowe pokarmy, chleb ze smalcem, ze szczypiorem z ogrodu na przykład. Wszystko. Czasami zdarzyło się, że chleb się polało wodą, posypało się cukrem. Och, jakie to było jedzonko, ale to było rzadko. Cukru prawie, że nie było. Ciasteczek, landrynek, landrynki. To było coś, jak się raz na pół roku rodzice kupili landrynki, jeszcze zwłaszcza migdałowe i tak dalej. Dzisiaj dzieci mają wszystko. Obżeramy się, kochani, mięsem. Śniadanie, obiad, kolacja to przeważnie mięso. Oczywiście można mówić, ale dieta karniwora, jakieś inne, jedz mięso, będzie zdrowy. Zobaczymy. Nie jesteśmy Eskimosami. Oni się przystosowali do tego przez tysiące być może lat, ale oni też jedli rybi tłuszcz. To zupełnie co innego. Oni nie będą oczywiście sadzić rzodkiewki, marchewki w Arktyce, na Grenlandii, w ogóle poza pod kołem biegunowym. Ale my tu, w naszej strefie klimatycznej, mamy rośliny. Nasz genotyp różni się od genotypu goryle podobno w 2–3%. Zaledwie. I goryle mają w swoim jadłospisie do 300 różnego rodzaju roślin. Nie oznacza to, że codziennie zjadają te 300 roślin, tylko mają w jadłospisie. A my mamy ile tych warzyw? 10, 15? To jest wszystko. Żebyśmy się dobrze rozumieli, kochani, to nie chodzi o to, że ja, nie daj Boże, do was mam pretensje, bo podobne grzechy popełniam. Tylko ja mówię o ludzkości, o Polsce. Dlaczego my nie widzimy pewnych przyczyn? Co się z nami dzieje? Chorujemy, idziemy do lekarzy. Co, lekarze będą w stanie nam pomóc? A jak się zmieniło lecznictwo w Polsce w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat? Kiedyś Polacy przodowali w tej dziedzinie, naprawdę przodowali. Były pisma medyczne na wysokim poziomie, były prace publikowane poszczególnych lekarzy, którym wolno było wypróbowywać nowe terapie, a dzisiaj nie. Dzisiaj są procedury narzucone z góry. O, rymnęło mi się. Procedury narzucone z góry, tak. I lekarz trzyma się procedur. Jeżeli się trzyma procedur, to nikt go za pupę z przeproszeniem nie weźmie. Ale jeżeli tylko odbiegnie od tego, bo chce po swojemu wypróbować różne metody i chwała takim lekarzom, to wtedy zaczyna mieć problemy. W ostatnich kilku latach wiecie doskonale, ilu lekarzom ograniczono lub odebrano prawo wykonywania zawodu. Wspaniała postać, profesor Frydrychowski, spalił na wizji swoje dokumenty uprawniające go do wykonywania zawodu lekarza. Tragiczne to po prostu, tragedia dla tego człowieka i dla nas jako ewentualnie jego pacjentów. Ale chylę czoła, w ogromny szacun dla pana profesora, że to po prostu zrobił, miał odwagę. Wielu lekarzy postawiło się temu systemowi diabelskiemu, drańskiemu. Co z nimi zrobiono? Jakieś komisje, sądy lekarskie, pediatra, stomatolog odbierał prawo wykonywania zawodu lekarzom, którzy świecili przykładem, którzy służyli swoim pacjentom. A więc w ogóle, jeżeli kiedykolwiek krytykuję, to krytykuję system, nie pojedynczych ludzi. A pojedynczych ludzi, owszem, to krytykuję tych, którzy się sprzedali systemowi. I wiecie doskonale, domyślacie się, jakie nazwiska mogą tu brylować. Cały ten cyrk, wiecie jaki, 2019 i dalej, pokazał, kto jest kim. Na kogo można liczyć, na kogo nie. No i wracam tutaj Roberta Kennedy'ego, antyszczepionkowiec. A dlaczego anty? No to w tym sensie ja też jestem być może antyszczepionkowcem, ale ja jako dziecko przyjmowałem szczepionki, tylko że te szczepionki były zupełnie inne niż dzisiejsze obecne. Co zawierają? Co zawierają dzisiejsze szczepionki? Dlaczego tyle dzieci choruje dzisiaj na autyzm, na alergię, nieleczona alergia zamienia się na astmę, celiakia, cukrzyca typu 1? Już dzieci nawet półroczne chorują na cukrzycę typu 1. I to nie ma żadnego związku, kochani, z
karmieniem ich cukrem, pączkami, piciem, pojeniem Coca-Coli i tak dalej. Warto się nad tym zastanowić, dlaczego takie małe dzieci chorują na cukrzycę typu 1. Cukrzyca typu 1 to jest gorsza niż cukrzyca typu 2, bo tamta dwójka jest nabytą w wyniku nieprawidłowego odżywiania się przede wszystkim, a cukrzyca typu 1 po prostu zdezaktywowane są wysepki beta-trzustkowe, wysepki Langerhansa, których zadaniem jest wytwarzanie insuliny. I te wysepki nie wytwarzają insuliny. W związku z tym jest cukrzyca typu 1. Bardzo groźna. Okazuje się, że w wielu przypadkach można jednak oczyścić organizm z pewnych toksyn, a jak te toksyny i kiedy się dostały do organizmu, to jest następne pytanie, kochani. A co podaje się tym dzieciom, noworodkom w pierwszej dobie życia? Po to, żeby wzmocnić ich układ odpornościowy. Co się podaje? I to lekarze, pediatrzy podają? To oni nie wiedzą, że trzeba przynajmniej pół roku, żeby się jelito rozwinęło u tego dziecka prawidłowo, a jelito to jest 80% mocy układu odpornościowego. I jeżeli się to jelitko nie rozwija, w pierwszej dobie życia jeszcze nie ma tam tych antyciał, limfocytów, tego wszystkiego, nie funkcjonuje to jak potrzeba. Ono dopiero się narodziło, dopiero będzie z mamy piersi ssać pokarm. Najpierw kolostrum, siarę, a dopiero kilkanaście godzin, 2 dni, ewentualnie zaczyna się pojawiać mleczko. Więc dopiero jelito zacznie pracować. Trzeba pół roku, żeby się wszystko wykształciło. Natomiast podaje się tam cudowne eliksiry, żeby organizm zaczął z tymi po prostu odparniać się. A przecież czym, jeżeli nie ma jeszcze czym walczyć? Czyli mamy wychować żołnierzy, wziąć do armii, już ich skierowujemy na poligon, a te dzieciaki mają 2-3 latka. Czy to w ogóle, słuchajcie, to się w głowie nie mieści, co się robi. Naprawdę się w głowie nie mieści. I Kennedy'ego po prostu oskarża się o to, że jest antyszczepionkowcem. Nie, nie jest. Sam był zaszczepiony, swoje dzieci zaszczepił, ale powiedział kiedyś, że gdyby dzisiaj, gdyby poprzednio miał to wiedzę, co dzisiaj, to w życiu by nie zaszczepił dzieci. To są jego słowa. Kochani, nie chodzi o to, żebym ja was do czegokolwiek przekonywał. Ja podchodzę do wszystkich spraw w taki sposób, że każdy powinien być kowalem własnego losu. Każdy sam powinien podejmować decyzje na podstawie posiadanych informacji. Jakie decyzje podejmie, to jest jego sprawa. Ale my mamy być wolni. Wiele lat temu, kiedy ministrem zdrowia była pani Ewa Kopacz, miała jajeczka. Oczywiście znowu wchodzę tutaj w quasi politykę, ale z szacun dla tej kobiety, bo to był czas, kiedy grypa zapanowała. Ach, mój Boże, epidemia. To były pierwsze takie, wiecie, takie jaskółeczki, takie czarne jaskółeczki, czarne wrony. Wroniaki są fajne, a nie umiem zastąpić tutaj. Jakieś dziwne, latające ptaszydła się pojawiały. I Unia, czy tam ktoś, naciski, żeby jak najwięcej szczepionek i tak dalej, i tak dalej. Polska miała chyba, nie pamiętam, być może coś przekręcę, chyba zainwestować 360 parę milionów w te wszystkie dziadostwa i pani Ewa Kopacz powiedziała nie. Miała cojones. Może malutkie, ale za to dużo miała. I się sprzeciwiła, zaoszczędziliśmy to kasę. A ile myśmy kupili w tym, wiecie jakim okresie? Nie będę wyraźnie mówił, ale wiecie o co chodzi. Ile tego wszystkiego? Ile się zmarnowało? Chwała Bogu, że się zmarnowało. Później próbowaliśmy upchnąć gdzieś tam po różnych krajach, a całą resztę trzeba było utylizować. Co też kosztuje, to horrendalne pieniądze. Kto na tym zarobił? A czy producenci ewentualnie tego dziadostwa wzięli na siebie odpowiedzialność za ewentualne nopy? Niepożądane odczyny poszczepienne? Nie. To odpowiedzialność miały wziąć rządy, które zakupywały te
dziadostwa. Więc co? Kochani, namawiam was do tego, żebyście na przykład wrzucili sobie na Google składniki tych dziadostw, eliksirów. Jak to było, że każdy podstawiał łapę z przeproszeniem, ramię albo dwa ramiona, albo dobrze byłoby od razu i nogi zaszczepić, cztery miejsca. Szybciej, łatwiej. I kiedy wiadomo było, że zgodnie z zasadami sztuki medycznej, chyba że się mylę, ja nie jestem lekarzem, nie leczę, nie mam uprawnień, nie zajmuję się żadnym leczeniem przecież, kompletnie. Uchowaj Boże, nie mam do tego praw żadnych. Ale wiem, że żeby podać komuś coś, to najpierw trzeba stwierdzić, czy przypadkiem, czy on się, ten człowiek nadaje się do tego. Na przykład kobiety w ciąży. Czy można im podać te cudowne, różne eliksirki? Wtedy nikt nie pytał. Wtedy ludzie rzucali się, znani aktorzy. Żałosne to wszystko było. Rzucali się. Ja nie chcę oceniać za bardzo, bo wielu ludzi nie miało wiedzy, było wystraszonych. I ja to doskonale rozumiem. Dzisiaj wielu z nich żałuje. Wiecie, jak wielu ludzi odeszło? Ponad 200 000 zgonów ponadwymiarowych. Jak chowano ludzi w workach nagich. Rodziny nie mogły się nawet pożegnać w szpitalach z respiratorami, które rozrywały płuce i tak dalej. Tak było. I dzisiaj się oskarża Kennedy'ego, że on chce temu się przyjrzeć i postawić tamę truciu ludzi, bo przemysł spożywczy niestety truje ludzi. Ile mamy konserwantów, barwników, spróchniaczy, polepszaczy, nano, mikroplastików, pestycydów w jedzeniu. Polska żywność jest zdrowa? Polski rolnik mówi, że polska żywność jest zdrowa. Naprawdę? Kochany, czy jak masz rzepak, zbierasz rzepak, czy robisz desykację? Czy lejesz Roundup? Jeżeli nie lejesz, chwała ci. Jeżeli lejesz, to nie gadaj głupot, że żywność, którą produkujesz, jest zdrowa. Nasiona rzepaku będą zdrowe. Nie. Czyli jeżeli masz pole gryki i zbierasz tą grykę, robisz desykację, czyli wysuszanie tej gryki właśnie Roundupem, który zawiera glifosat, czy nie? Zmodyfikowano nam pszenicę, są typu durum, czyli wytwarzają bardzo dużo glutenu, bo co, mała kulka ciasta i ona się rozrasta, bo gluten to powoduje, a gluten w powiązaniu z glifosatem rozwala nam jelita jak ta lawa, rozszczelnia jelita, zespół cieknącego jelita. I najpierw się pojawiają problemy z układem kostno-stawowym, bolą stawy. A to już jest oznaka, że jelita nie dają nam znać, a już stawy bolą, a to jest od razu oznaka, że jest problem z jelitami. Jak ktoś nie wierzy, to niech po prostu czyta, zwłaszcza ci, którzy mają niby odpowiadać za nasze zdrowie. Czy jak mam problem ze stawami, to co? To jest leczenie, że tylko wstrzykną nam kwas hialuronowy w kolano, 2-3 miesiące mamy z bańki i 400-500 zł, o 400-500 zł jesteśmy ubożni, ale lepiej nam się chodzi, bo smaru nawszczykiwano smarownicą i jest dobrze. A czy to zwalczyło przyczynę problemu z układem kostno-stawowym? Na przykład chodzi o reumatoidalne zapalenie stawów, inne historie i tak dalej. Mamy pandemię prawdziwą, cukrzycy. Kilka milionów Polaków choruje na cukrzycę. Jak dobrze pamiętam, w tej chwili mogę pomylić się w liczbach. Chyba 1,5 miliona Polaków w tej chwili choruje na cukrzycę, a drugie tyle praktycznie jest jeszcze niezdiagnozowane, ale już ma cukrzycę. 15 000 operacji stóp się wykonuje, z tym, że 7 000 ciężkich, czyli obcięcie stopy na poziomie stawu skokowego z powodu stopy cukrzycowej, a reszta to są mniejsze operacje, wycięcie samych palców i tak dalej. A cukrzyca, utrata słuchu, utrata wzroku, utrata u mężczyzn męskości, bo nie ma mowy o erekcji, bo są zniszczone naczynia krwionośne. Pytanie znowu, dlaczego? Dlaczego te naczynia są zniszczone? Dlaczego wysiadają nam wątroby? Dlaczego dochodzi do niealkoholowego stłuszczenia wątroby, marskości i tak dalej?
Czy to jest to stłuszczenie, to dotyczy tylko alkoholików? Okazuje się, że nie. Dlaczego mamy ponad 70 chorób, które nazwaliśmy cywilizacyjnymi, z którymi sobie nie możemy poradzić? Dlaczego mamy pandemię prawdziwą niepłodności, nie bezpłodności, tylko niepłodności w Polsce? Ale jaka jest norma nasienia? Ponad 50 lat temu to każdy mężczyzna powinien był posiadać co najmniej 130 milionów plemników w 1 cm² spermy. A teraz ile? Norma statystyczna, bo się bada, ile tam 10 tysięcy mężczyzn, ile przeciętnie ma tych plemników. No to wychodzi 60, chyba 3 miliony. Taka jest dzisiaj norma. A u Polaka jest ile? 4,8, jak dobrze pamiętam, miliona w 1 cm², w 1 mililitrze. I w jakim stanie są jeszcze te plemniki? Poskancerowane główki, bez witek i tak dalej. Jak może dojść do zapłodnienia? Dlaczego w związku z tym mamy problemy z płodnością, z demografią? Czy tylko dlatego, że Polki nie chcą rodzić dzieci? Niedawno czytałem taki artykuł. Polki chcą rodzić dzieci, ale nie mają z kim. Bo nie mają czym, faceci. Nie mają czym. My, faceci, jesteśmy potwornie przemęczeni często, zatruci, laptopy trzymamy na klejnotach rodowych, komórki często gdzieś tam w kieszeniach i tak dalej. Zestresowani i zatruci tym jedzeniem, które spożywamy. Kochani, przepraszam, że takie znęcam się dzisiaj bardzo mocno, ale ja obojętnie nie mogę nad tym przechodzić, więc jestem emocjonistą. To był taki wstęp. Słuchajcie, to tylko wstęp. Zamieszczę w opisie audycji link do filmu na YouTubie, w którym będzie między innymi wystąpienie Roberta Kennedy'ego podczas komisji przesłuchującej go jako kandydata na szefa Departamentu Zdrowia. Wysłuchajcie, obejrzyjcie to. To nie będzie długie, to jest chyba około 20 paru minut, ale niezwykle celne. Tam pojawią się jeszcze inne ciekawe rzeczy. I to wszystko nie odnosi się tylko do Stanów Zjednoczonych, sytuacji w USA, w Ameryce, ale również do nas, odnosi się do nas, do Polaków. Pora zacząć w końcu myśleć, pora zacząć się uczyć. I teraz, co my możemy zrobić? Bo dobrze, nasypałem tutaj negatywów. Jedna z pań, chyba pani Iwona, już nie pamiętam w tej chwili, bardzo przepraszam, napisała mi któregoś razu, że jak słucha tych moich audycji, to przerażenie ogarnia i po prostu czuje się rozdygotana później. Kochani, jak jest miecz, to się znajduje tarcza. Dobra wiadomość jest taka, że możemy sobie poradzić. Ale w dzisiejszych czasach trzeba najpierw mieć informację, trzeba mieć wiedzę. Co nam zagraża i co możemy z tym zrobić? Ciągle powtarzam od kilku lat, a znam ten temat od lat 25. Zatoksycznienie, zatrucie, czyli zakwaszenie organizmu, kwasica metaboliczna niskiego stopnia, zatrucie tkanek i komórek. Nie chodzi o zakwaszenie krwi, o acydemię, wielokrotnie to powtarzam. Wielu lekarzy, wielu naukowców nawet nie ma, przepraszam, ale taka jest prawda, nie ma zielonego pojęcia, myli pojęcia, nazywając kwasicą metaboliczną kwasicę krwi, acydemię krwi. A kwasica metaboliczna niskiego stopnia to zupełnie co innego. To jest zatrucie naszego organizmu. I w związku z tym istnieje potrzeba, jeżeli mamy to jedzenie, które mamy, nie zawsze czytamy etykietki, nie zawsze trudno wybrać coś tam z półek, co jest zdrowe, bo nawet na tych półkach, na segmentach ze zdrową żywnością, które stanowią niewielką część hipermarketów, też nie zawsze wszystko jest ok. Więc w związku z tym, jeżeli jest taka sytuacja, to mamy po prostu się odkwaszać, oczyszczać organizm z toksyn. Ci, którzy mówią, że to jest bzdura, jakie zatoksycznienie, organizm sobie poradzi. Oni nie wiedzą, o czym w ogóle mówią. Coś, nie wiem, z jednej strony to śmiać mi się chce na takie diktum, a z drugiej strony to upiory się we mnie czasami budzą. Po prostu dlatego, że i to są często ludzie, którzy uważają, że to oni mają wiedzę
To zadaję im pytanie, dlaczego w tej chwili tylu Polaków choruje? Dlaczego jest 140 000 zgonów rocznie z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego? Dlaczego 100 000 Polaków umiera z powodu nowotworów, a do 30 mniej więcej 5 roku, czyli gdzieś za 10 lat, podobno będzie 300 000 zachorowań rocznie na nowotwory i 150 000 ludzi w Polsce będzie umierało. A więc pytanie, dlaczego? Wytłumaczcie. Nie wy, kochani, tylko ci mądrale wszyscy. I co? I oni uważają, że w takim razie szybciej trzeba diagnozować. Badanie przesiewowe, profilaktyczne badanie. Jakie profilaktyczne badanie? Badanie wczesne to jest tylko diagnoza. Tylko wykrycie choroby. Tak, wcześniej wykrywamy choroby, żeby można było was leczyć. Czym? A co chcecie zrobić z nami, ewentualnymi pacjentami, żebyśmy nie zachorowali? Na czym się powinna opierać profilaktyka? Na wczesnej diagnozie wykryjemy chorobę natychmiast i będziemy was leczyć? Czy na tym, żebyśmy nie chorowali? Ślak mnie trafia, z przeproszeniem, tak mówiąc, ślak, nie szlag. Po prostu krew się burzy, włosy dęba stają, jak słyszę niektórych przemądrzałych mądrali z tytułami naukowymi. Przytaczam nieraz w moich audycjach nawet jakieś cytaty z nich. No i po prostu ludzie, opamiętajcie się. Po prostu opamiętajcie się. Dobra, będziemy kończyć, dlatego że macie jeszcze wysłuchać tego wywiadu, w zasadzie nie wywiadu, audycji, gdzie będzie występował Robert Kennedy. Posłuchajcie, naprawdę warto. Kochani, jeszcze raz powtarzam, dobra wiadomość jest taka, że możemy sobie poradzić, ale do tego trzeba mieć wiedzę i serducho. Ja ciągle powtarzam, ja mogę dać informacje. Jedynie. Ale co kto zrobi, to już jest jego sprawa. Czy podejmie wyzwanie, czy będzie chciał zmienić swoją sytuację, czy tylko, no tak, dobrze, no Dąbrowski coś tam nagadał. No i dobra, i dalej trwamy. Okej, w porządku, nie ma sprawy. Każdy jest kowalem własnego losu. Do nikogo do niczego nie namawiam. Podaję informacje. Każdy musi o siebie zadbać i o swoich bliskich. Jeżeli tego nie zrobi, niestety będzie źle. Więc chodzi o to, żeby było dobrze. A żeby było dobrze, to trzeba podjąć konkretne działania. Bo jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B i dojść do końca alfabetu. Nie może być tak, że wiesz co, pragniemy dziecka, już jestem w ciąży, ale nie, wiesz co, zaczekamy jeszcze trochę. To teraz wstrzymam tę ciążę, tak? Albo może usunę. Tak to nie. Tak to tak nie być nie może. Więc albo jesteśmy zimni, albo gorący, bo jeżeli jesteśmy letni, to jak to mówi Biblia, jeżeli jesteś letni, to wypluje cię z moich ust. Taki wicherek, przepraszam, taka chorągiewka jeszcze, raz tu, raz tam, raz tu, raz tam. Panu Bogu świeczkę, diabłu garek. No trzeba byłoby się wziąć za siebie. I to ostro. Słuchajcie, ja wiem, że mogłem was zbulwersować dzisiaj trochę tymi moimi emocjami, ale naprawdę ostatnio czytam bardzo dużo, że się na świecie zmienia i to mnie samego bulwersuje. A uważam, że dlaczego mają być audycje, na przykład te moje uładzone, ja tylko mam ex cathedra wygłaszać spokojnie, słuchajcie, jesteśmy w takiej sytuacji. Nie. Po prostu trzeba walczyć o swoje. Kochani, jeżeli uważacie, że ta audycja wniosła do waszego życia coś fajnego, dodatkową wiedzę, to proszę was o subskrypcję, o lajki, o komentarze, odnieście się, co sądzicie na ten temat, kiedy obejrzycie wystąpienie pana Roberta Kennedy'ego. Napiszcie, co o tym sądzicie. I podawajcie te linki do audycji swoim znajomym, swoim bliskim. Bardzo was proszę, niech ta wiedza idzie dalej. Trzymajcie się, najlepszego wam życzę. Papatki.